Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Jade Empire. Ja jestem Ludzi, jak zwykle będę waszym gospodarzem. Czy coś tutaj mamy? Jakieś beczki do znalezienia strona z książkami? Fizyczny wszechświat replika. Uczony Shao Xiang po raz kolejny nie zrozumiał argumentacji filozofów. Nie jest naszym życzeniem opóźnienie rozwoju. Nie chcemy też powstrzymywać ludzi przed zdobywaniem wiedzy. Filozofowie pragną dowiedzieć się jak najwięcej o świecie. Próbują jednakże ujrzeć dzieło boskie w świecie fizycznym i sprzeciwiają się tym, którzy chcą bezmyślnie odrzucać tradycje przyszłości tylko dlatego, że uznają je za niewygodne lub przestarzałe. Nauka i szacunek dla przyszłości nie muszą się wzajemnie wykluczać. Chcemy jedynie zdobywać wiedzę w sposób, który nie poniża istot niebieskich, albowiem one dały nam życie. Tak. Tutaj wszystkie księgi, jakie znajdziemy na terenie tego ogrodu uczonych, będą taką swoistą polemiką. What the hell? Well, look who we have here. There's no princess to save you this time. Do you think we'd forget? You can't humiliate us and just walk away. Don't look at me. I can't do anything right now. Not like this. We'll teach you to insult a guard of the Imperial City. Staff! Możecie próbować, frajerzy. Spirit thief! Dawaj, synek. Leaping tide! Ludzie, nauczcie się w końcu, że z Frankiem kimono się nie zadziera. Dobra. Idziemy w głąb. Tak z księgami. Ustawienie węża. Co? Ustawienie... Co? Ustawienie węża. Znaleźć, że zatrzymałeś sobie tą akademicką notatkę. Kluczowy fragment brzmi następująco. Rozłożenie projektu maszyny wprawionej w ruch za pomocą tygrysa graniczy z szaleństwem. Jakby tego było mało, żadna maszyna stworzona ludzką ręką nie może być napędzana żelazem z domieszką niklu. Powstały w ten sposób, metal jest wprawdzie wytrzymały, ale nie wchodzi w reakcję. Nawet zastosowanie prądu elektrycznego i doprowadzenie dymu z komina do mechanicznego kotła zgodnie z propozycją nie przyniosło znaczących rezultatów. A to jest wskazówka. To jest wskazówka, która przyda nam się później. To jest uczony Dongą. Ja powiem od razu, są dwie drogi dojścia do zabójców lotosu. Pierwsza to jest właśnie przez uczonego Dongoła i zapisanie się do inkwizycji. I to jest droga ciemnej strony Franka Kimono. No albo można pójść na arenę i zaimponować katom zabójców lotosu. I to jest droga jasnej strony Franka Kimono. Względnie. No dobrze. W każdym razie. W każdym razie tu mamy kapliczkę, którą można wykorzystać. Filozof. To achieve a stronger spirit, you must first make peace with yourself. O, coś w tym jest. A, tak, to będzie ten przybysz.
Fizyczny wszechświat, punkt widzenia filozofa. Chociaż uczony Shao Xiang poruszył kilka interesujących kwestii w swojej replice do mojego traktatu na temat fizycznego świata, jego brak szacunku dla spraw boskich jest większym powodem do niepokoju niż brak zrozumienia rzeczywistości, w którym żyje. Aha, no dobra. Zgadzam się, że wielu aspektów naszego świata nie można wyjaśnić samym tylko wpływem boskim. Niezależnie jednak od badań fizycznych i odkryć dokonanych przez uczonego Dongoła, to właśnie dzięki łasce istot niebieskich możemy się uczyć i rozwijać. Bez ich przewodnictwa i rzeczy samej błogosławieństwa szybko byśmy odkryli, że same badania i zrozumienie fizycznego świata nie wystarczą nam do przeżycia. Można z tymi uczonymi porozmawiać sobie. Hello there, traveler. Forgive my forwardness, but I noticed your arrival earlier while I was at the tavern. That flying machine of yours is truly a marvel. I actually have a design for a new prototype flyer, and I hope to get funding to build it one day. The other scholars aren't interested in my inventions, though. Czy mogę zadać Ci kilka pytań? Me? You want to ask me something? Well, sure, I'd be glad to help you if I can. What would you like to know? Kim jesteś? Czym się tutaj zajmujesz? Oh, I'm Scholar Zenyu. I'm one of the newer scholar elites. I was actually born in the poor quarter, but my uncle brought me here when I was only 10. He knew I would never have a chance at a real life unless I had some proper schooling. I've lived here with him ever since. Powiedz mi o cesarskim mieście. That's right, you're new here, aren't you? Well, where should I begin? There's so much to tell you. There are several important areas here in the city. Of course, there are also many different services, too. I'm not sure what to tell you first. Powiedz mi o ważniejszych miejscach. Sure. Well, let's see. This place is the Scholar's Garden. For the most part, only stuffy old philosophers and scholars reside here. Farther down toward the city, you'll find the Golden Way. Many wealthy people live and work there. Hopefully some willing to fund one of my inventions. Then there's the Market District, near where you landed earlier. Most of the city does its business there. It's an interesting place. At least, I think so. You'll also find the path to the Black Leopard School there, across the river from the arena. I haven't been there, but I hear it's an interesting place to visit. Powiedz mi o usługach dostępnych w mieście. One of the best places in the city is the arena. Just don't tell my masters I said so. If you go to the arena, you'll also see the heart of the Empire Tavern. And of course, there are several shops and merchants with all manner of supplies available. All of that can be found in the Market District. Powiedz mi więcej coś o tej gospodzie. I'm not supposed to go there. At least not when I'm studying, but it's hard to resist. It's known as the best tavern in all the Empire. I actually do some of my best thinking while I'm there. I like to sit in the upper rooms with a bit of wine and just look out over the city, or the arena. No dobra, musisz iść. Powodzenia. All right then. To oczywiście możemy wszystkich wypytywać o różne tam rzeczy, nie, związane z miastem. To są generalnie tablice informacyjne, tak zwane. Stacjonarne. Tam też, nie? Tylko każdy po prostu w inny sposób nam to przekazuje, żeby jakby swój charakter jakby tutaj wyróżnić. Dobra, szukam straganu z książkami, ale znalazłem coś ciekawego. As amusing as your savage dances are, once again I have proven the superiority of setting your nose to the grindstone and not mucking about. Now bring some refreshments in a proper mug, or I'll take back the coins of my home and country. Don't you heathens know the worth of a proper king's halfpenny?
Generous visitor, if our customs are so displeasing to you, perhaps you should find lodging elsewhere? Please? And leave you lot to your primitive ways? Tell them what I think of that, Squire Percival. Sir Roderick Ponce von Fontelbottom, the magnificent bastard, will do no such thing. He means to educate you all. Good lad. Found him wading in the mud, planting weeds. You can't keep your crackers crisp doing that. Can't help you if you don't know the horror of a soggy biscuit. I've given him dignity, and unless one of you has the will to deny that I'm your better, I suggest you start learning. We'll have you in proper trousers by the morrow. Kimże jesteś, żeby nas sądzić? Barbarzyńca spoza cesarstwa. What's that? Someone stepping to the fore? Let's have a look at you. You have the keen eyes of an educated man. Know the ins and outs of philosophical debate, do you? Well, what about your twos and fours? What of them? The simple truth is that I have bested every one of you who has come forward, whether in tests of wit or combat. You faced a champion of king and country. No, I didn't ask to land here, but if a storm is going to cast my ship into the very heart of such a dark empire, I'll bring the light of knowledge wherever I can. You must hunger for guidance. You're like children. I mean, only a handful of you can even grow a decent moustache. What kind of place is this? Oczywiście. Nasz tutaj obcokrajowiec jest przykładem typowego Anglika, który chce wszystko i wszystkich edukować, pokazywać im wyższość brytyjskiej kultury, czy angielskiej. I generalnie jest to jedna wielka beka z kolonializmu, co na swój sposób jest dosyć ciekawym wątkiem i motywem w tej grze, muszę przyznać. Aczkolwiek gdy pierwszy raz grałem, to w sumie nie zdziwiło mnie, że umieścili tutaj twórcy właśnie taką postać przyjezdnego z zachodu do starożytnych Chin. Zaślepiając cię własne uprzedzenia, mogę ci udowodnić, że się mylisz. Can you now? Shall we put that to a test? I welcome the chance that you might impress me with a glimmer of intelligent insight. But I will acknowledge that I am likely to disagree just because I know you are, lacking. We will need educated men to judge the merits of our arguments. Argumentów? Co to mają być zawody? I've gone to great pains to learn your barbaric tongue, only to find that none of you has much to say. Can you convince me otherwise? I've heard a distinct lack of couplets and quatrains, to say nothing of pentameters. Is it any wonder you people live as you do? I charge you with defending the heart of your people. If a group of judges determines that you have adequately done so, I will declare you the winner. To jest zagadka dialogowa, żeby od razu było. Zgoda, kto będzie sędziował? Whoever you wish. These five standing here. I'm sure there will be a balance of opinion. The test must be fair. Go on, talk to them all to prove I haven't coerced them. We'll begin the debate when you're ready. Then we'll see how you fare in combat. Doubt you'll do very well. Like the rest, you're all just too damn skinny. I heard you accept the Outlander's challenge. I'm grateful you have seen fit to defend us all. I would be honored to sit in judgment of the debate. Several of my fellow scholars have also volunteered.
Ufam, że wasz osąd będzie uczciwy. To do otherwise would only help the Outlander win in the long run. If he wants a true debate, we will allow it to progress fairly. Of course, I doubt his arguments will have the weight that he expects. Not here in the heart of the Jade Empire. Jaką strategię powinienem obrać? The best course is to appeal to the individual preferences of the judges. We are theoretical thinkers, really. It is not so much the subject, but the tactic that triggers reaction. Each judge will respond only to argument styles they favor. If a judge likes fact, use it once and he will join your side. Use it again and he will switch back just to further debate. Other arguments may not interest him at all. Jakie argumenty wolisz? I am ill-equipped to see my own faults, but I, like my fellow scholars, am adept at exploiting the weaknesses of others. Scholars Heng and Zhao are easily swayed with simple facts. Cite such details and they are certain to change their opinion either for or against. Przygotuję się do debaty. Do widzenia. I wish you luck. I look forward to your defense of the Empire. Okej, teraz tak. Jest kilku sędziów tej debaty będzie. Każdy z nich preferuje inny styl prowadzenia argumentacji. Jak już powiedział nasz minister kultury, tutaj, nasz minister kultury, powiedział po prostu minister kultury, każdy z sędziów na początku będzie wspierał naszą argumentację, gdy użyjemy jego ulubionego stylu debaty, ale jeżeli użyjemy tego stylu debaty jeszcze raz, no to już nie będzie nas wspierał, by zachować uczciwość sędziowską, tak? Żeby nie było widać, że cały czas nas wspiera. Teraz po prostu tak naprawdę trzeba lawirować tak bardzo pomiędzy debatami, żeby nasi sędziowie w większości nas popierali. No, generalnie to jest no powiem szczerze, ciężka zagadka logiczna, dlatego sobie tutaj zapiszę, żeby w razie czego Shanagai. I greet you. My name is Scholar Kai, and I will be the fourth of 5 judges for the Jakie argumenty preferujesz? I am always impartial, but some of my fellows are easy to goad into decisions if you know their tastes. The minister is particularly fond of confrontational arguments. Respond in a rage and you are sure to engage him. Jaką strategię proponujesz? Some arguments may win a judge's favor while turning another away. Vary your topics so that you don't end up manipulating the same judges over and over. Czy podzielasz pogardę ministra do obcokrajowca? He is an insult to our accomplishments as a people. If you fail in the debate, at least take him to task physically. I don't care where he came from. Anything to get him on his way. Powinienem się przygotować. Do widzenia. The Outlander uses flawed logic. Don't allow him to taint this forum of culture and intellect. Logika jest czasami względna. Uczony Gu. Ah, so you are the one who will debate the Outlander. I am the 5th of your 5 judges. Jaki argument preferujesz? Are you implying that I am predisposed to be weak in certain areas? I can't accept that. Some of my fellows, however, are another story. Scholars Zhao and Kai are easy to predict. Dismissing a weak argument gets their attention immediately and will spur them one way or another. Jaką strategię proponujesz? Try not to dig a hole you can't get out of.
If you can't get everyone to agree with you, just focus on getting as many as you can. Remember, you need a majority of judges on your side at the end of 6 topics. W zakończeniu 6 tematów musisz mieć większość sędziów po swojej stronie. Czyli generalnie chodzi o to, że po 6. debacie musimy mieć, po debacie 6, po prostu po 6. temacie musimy mieć większość sędziów po sobie, czyli po prostu, jak mówiłem wcześniej, trzeba lawirować pomiędzy nimi, tak żeby zawsze była tam jakaś większość tych tam sędziów, nie? Do zobaczenia. Okej, jeszcze raz zapiszemy. To jest w ogóle ciekawa zagadka logiczna, a nagroda za nią jest wybitna, więc tutaj jakby... Dobra, Sir Roderick Alfons von Macapupki, wspaniały bękat. A ty jesteś Percival, nie? Meh, it's a living. Spoko. Well, ready to set the ponies in motion, are we? Let's declare some rules and get to it. You don't mind if I make this interesting, do you? Swoją drogą on się bardzo ciekawie w języku angielskim wyraża. Tłumaczenie tego nie uchwyciło. Co masz na myśli? I just want to make sure that this is more entertaining than simply blathering about whose walls are higher or whose philosophers really know what's what. It will be a simple matter. 5 judges, 6 topics. I'll pose my argument about why your foolish land stumbles like a child, and you try to answer. The judges will raise their arms to indicate whom they favor. Arms up for you, arms down for me. After 6 topics, if you have a majority, you are the winner. No to mamy po prostu już. The Queen's corset. If you get them all on your side at any time, I'll declare the match over. Now, shall we proceed? Komplet głosów to jest chyba w ogóle niemożliwe. Chociaż cholera wie. No nieważne, no w każdym razie postaram się, żebyś pojął błędność swojego rozumowania. I will pull no punches and I expect no mercy on your part. Let's see which of us is truly superior. Well, what shall be my first point of contention? I know, the most basic of concerns for a culture, the currency of its economy. What manner of society would use the silver coin as the basis of trade? Gold is clearly superior, which you admit by using it for important statuary. Your understanding of what determines value is flawed. Your rebuttal? Zrozum, że na tym świecie rzeczy ważniejsze są od pieniędzy. Well, a majority on your side, but the debate is not over yet. I call attention to the arrogance of your empire. You simply assume that all lands outside your borders are the domain of barbarians and monsters. How can you truly know they are uncivilized until you've proven it by conquest? Crush them beneath your heel. You sit here thinking while far-off lands yearn for direction, not unlike what I am attempting with you. Skąd wiemy, że cudzoziemcy są barbarzyńcami? Wystarczy spojrzeć na ciebie. Well, a majority on your side, but the debate is not over yet. Shall I draw attention to your foolish reliance on personal combat? You've got strange dragon powder arms, but you waste them on spectacle and flying chariots. Any decently civilized people would have developed a proper array of personal sidearms by now, like old Mirabelle here. To tylko zabawki, po co nam one? Well, you are clearly in the minority, but I can spare no quarter. To the next topic. I challenge your foolish beliefs and the irrational behaviors they produce. Dragons, spirits, and even talk of unresting dead. Just look at the collective foolishness that you call a floating palace.
The constant superstitious yammering of your peasants even has me seeing it. And how the bloody hell would you get a moat up there? It's ridiculous, I say. Nasze lokalne wierzenia potwierdzone są niezliczonymi dowodami. Well, a majority on your side, but the debate is not over yet. I say that you don't seem to understand the relationship between the ruling class and the peasantry. Your commoners are far too happy to be productive. A proper spiral of misery shows that they are doing a decent day's work. Your peasants only suffer because of foolish superstitions about the dead walking around. Może nie do końca rozumiesz, jak wygląda życie ubogich. Well, you are clearly a minority, but I can spare no quarter. To the next topic. This will be the final topic. If you don't have a majority at the end of this round, you will have to admit that I have outdone you. A simple criticism, your ridiculous clothes. Not a decently puffed pair of trousers to be seen. I ask you, what have you done on the pantaloon front? And why do you remain so clean when any sane man knows the only way to keep devils of the dark at bay is to be brash and to carry the air of the earth? Bathing is bad for the humors as well. Do you people know nothing of maintaining your bile? Że was trumulot odstrasza zarówno duchy, jak i żywych. Well, that is all there is to it. You have failed. Dobra. Za to mnie mam... Okej. Zjebałem. Trzeba od początku to zrobić. Dobra. Co masz na myśli? Okej. No to jedziemy jeszcze raz. Łagodne, drwiące... Okej. Well, a majority on your side, but the debate is not. Shall I? Any decent is. Zabawki tchórza, każemy ci ją zeżreć. Well, you are clearly in the minority, but I challenge your foolish beliefs and and how. Well, you are clearly in the minority, but I can spare eyes. A proper. Drwiąco? Well, you are this a simple and what be. Well, Okej. the majority of your fellows have decided your argument Udało się. is more persuasive. I expected no less. Już czytałem... Could not expect a fair contest in the heart of your city. I was a fool to think otherwise. I seek satisfaction. You have bested me in debates, but true honor is decided on the dueling field. Już nie czytałem tych argumentów, po prostu chciałem jakby skupić się na rozwiązaniu tej zagadki. Powiem tak, ja nigdy nie wiedziałem, jaki jest to dobry przepis na rozwiązanie tej zagadki. Wiedziałem tylko, że trzeba lawirować pomiędzy jakby różnym sposobem argumentacji. Nie wolno powtarzać ciągle tego i samego rodzaju argumentów non-stop, bo przegramy. A udało nam się wygrać. Stary Rodrik nas oczywiście wyzywa na pojedynek, no to przyjmijmy, skoro domaga się satysfakcji. Jeśli taka jest twoja wola, stanę do walki. The entry hall here has walls to be up against, corners to be backed into, and floor enough on which to be down but not out. Whatever your metaphor, I'll beat it. Return to me when you are ready, and we will walk there together, just to ensure that no one gets lost or suffers an accident that would prevent a fair fight. Frankly, I don't know what you people are capable of. Jestem gotowy, zaczynamy. What? Good!
Let's get this over with so I can return to schooling the rest of your fellows. I envy you. You're about to experience for the first time the skill that has forged an empire and traveled the world. There will be pain as well, but I imagine it will be almost worth it. Okej. I tu trzeba zrobić w trybie spowolnionym, bo inaczej on nas tym garłaczem zabije. No i Anglika pokonaliśmy. That was a fine display of skill. It was a fair fight, Sir Roderick. Within the rules you specified. Yes, old boy, you've got it right. I was really sat down, I believe. Like the fall of the old bridge across the Grand. My humours are in disarray, I tell you. I supposed I should have seen it coming. Your win in the debate was a sure sign. I do believe I have underestimated the lot of you. Regardless, you have beaten me. That's a point of honor I cannot deny. To nie był twój dzień. Well, there's no other thing for it. Intended or not, you've earned a reward from me. The unsuccessful combatant in a duel must arrange a worthy gift for the victor. I wouldn't be much of an ambassador for my country if I didn't abide by its customs. The Duchess of Almsbottom's rules of engagement are quite clear on this matter. Walki księżnej Barachanówny. Jezus. Wolałbym coś uczestnego, na przykład twoją broń. I po to właśnie tutaj przyszliśmy do tego miejsca na początku. Stan w pierwszej kolejności właśnie. Mirabelle is yours. Treat her well. She's a finicky lady. O, tak. As all fluff my travelling trousers. We will darken this garden no more. Zdobywamy Mirabelkę i to jest najpotężniejsza broń w grze. Znaczy, oczywiście, to nie jest jakiś kurde też uber przedmiot, nie? Ale przede wszystkim tak. To jest oczywiście styl walki, tak, bronią. Przeładowanych obrażeń i weźmy przyrost, nie, obniżenie kosztów w skupieniu. Generalnie tego stylu będę używał już nieśmiertelny głaz. Tak, użyjemy sobie Mirabelki zamiast nieśmiertelnego głazu, tak naprawdę. Już w sumie miałem wam go pokazać, ale no w sumie Limit się tym posługiwał, więc nie ma sensu. Za to Mirabelka pójdzie kurde w roch. Ha! I też między innymi zagadajmy jeszcze ministra kultury. A well-fought victory against that outlander buffoon. You showed that he could not best us in battle, mentally or physically. We are all in your debt, but the Ministry of Culture is particularly so. Please take this token sum of silver as payment. You certainly earned it. Z pewnością zasługuje na więcej. I control a very limited treasury. To give any more would call attention to what has happened here. Ocaliłem reputację cesarstwa, czyż nie zasługuje na specjalne względy? A very good point. Here, take this. I should know not to barter with a master debater. Do you disagree? I've never seen such a cunning linguist. It is money well spent. Compensation because my own diction came up short. Zdobyliśmy doświadczenie.
I dzięki temu bardzo łatwo zdobędziemy niedługo kolejny poziom, jeżeli się postaramy. Dobrze, moi drodzy, tutaj zakończę odcinek. Pójdziemy jeszcze do tego miejsca. Ja jeszcze nie będę opuszczał tego ogrodu uczonych, ponieważ chcę doczytać te księgi, które są tutaj. Ale odcinek zakończę tutaj tak czy siak, więc moi drodzy, ja byłem News Wandelf, to było Jade Empire do następnego odcinka. Na razie, cześć, zakończymy sobie przed tym staranem z książkami. Na razie, cześć!